Wymyśliłem i wykonałem w szynkowarze taką kolorową wędlinę domową. Estetyczna struktura warstwowa i świetne połączenie smaków. Zapraszam na film, w którym ujawniam szczegóły. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Czas zrealizować kolejny pomysł. Zobaczymy, czy się uda. Nigdy tego jeszcze nie robiłem, ale wymyśliłem sobie i zobaczymy, jaki będzie efekt. Chodźcie dalej ze mną. Tutaj mam pół kilo kurczaka i pół kilo schabu. W przyprawach mam 18 gramów soli pół na pół zwykła i peklująca, pół łyżeczki czosnku i łyżeczkę białego pieprzu, czyli bardzo skromnie, więc nie o charakterystykę przypraw tu chodzi, a o coś innego. O co? Zobaczycie, jak to będę robił. Działam. Schab kroję na plastry około 3 mm. Podobnie czynię z piersiami kurczaka. Do mięs dodaję przyprawy, starając się równo rozprowadzić je, a potem wkładam mięsa do osobnych pojemników i odstawiam do lodówki. Następnego dnia ciąg dalszy czynności. Przygotowuję szynkowar i wkładam do niego woreczek separacyjny. Układam mięsa warstwami. Kurczak to mniejsze kawałki, więc układam je po kilka, a schabu wystarczą 2 na warstwę. Takie dokładne układanie bywa skomplikowane i zajmuje trochę czasu. Co chwilę mięso ubijam i robię tak do czasu, aż szynkowar się wypełni. Weszłoby trochę więcej, ale mięso się skończyło. Skręcam woreczek, ale nie zawiązuję go szczelnie i zamykam szynkowar. Używam szynkowara z płaszczem wodnym. Wlałem już wodę do garnka, teraz instaluję termometr do jej pomiaru, a drugi termometr wbijam w szynkowar. Grzeję na kuchence indukcyjnej, na której mogę regulować moc. Cel pierwszy to osiągnąć właściwą temperaturę wody w płaszczu, czyli wskazówka musi być na czerwonym polu. Potem należy zredukować moc grzania i utrzymać temperaturę wody. Z czasem temperatura mięsa w szynkowarze zacznie rosnąć. Proces obróbki uznaję za zakończony, kiedy termometr wbity w szynkowar pokaże 70 stopni Celsjusza. Wtedy wyjmuję termometry i sam szynkowar, który wstawiam do zimnej wody w zlewozmywaku w celu ostudzenia. Pół godziny później przenoszę go do lodówki. Następnego dnia można spróbować. Zawartość szynkowara rozpoznaję po naklejce z informacją. Pachnie bardzo fajnie. Z zewnątrz widać te różne kolorki, ale chcę się przekonać, jak to będzie wyglądało w przekroju, czy się pomysł sprawdzi. Pewnie byłoby ciekawie to przeciąć w taki sposób, ale to mogłoby być niewygodne. Ja chyba już kiedyś to robiłem. Zastosuję takie skośne cięcie i zobaczymy, jaki to efekt da. Pierwsze parę pasterków pewnie nie będzie zbyt atrakcyjne, ale zobaczymy w następnych. O, już fajnie wygląda. O. Proszę bardzo. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie wychodzi. O. Cały plasterek. Prosty pomysł, a jakże atrakcyjna
pod względem wyglądu wędlinka. I pod względem smaku też już wiem, że jest dobrze. Bo właśnie jeden kawałeczek już sobie pochłonąłem i mam wielką ochotę na kolejny. Mniam. Według mnie, według mojego smaku przyprawy bardzo dobrze dobrane. Składniki mięsne też. Fajna strukturka dwukolorowa. I zwarta, nie rozpada się. Także tylko wyobraźnia nas ogranicza. Zawsze tak mówiłem. Szynkowar to jest bardzo, bardzo fajne narzędzie do wyrobu domowych wędlin. I to takich trochę lżejszych, bo parzonych, a nie pieczonych, a nie wędzonych. Smakowicie. Zrobię parę plasterków do zdjęcia. Przygotuję. No i biorę się za śniadanko, bo jak zwykle o tej właśnie porze nowe produkty otwieram, żeby to, co pokroję i co właśnie połechtało moje kubki smakowe, żeby teraz posłużyło mi za śniadanie i zaspokoiło moją wielką ochotę na takie jedzonko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łapki w górę bardzo mile widziane. Subskrypcje, udostępnienia również. Dajcie znać w komentarzu, czy pomysł Wam się podoba. Na razie, hej! Chcesz więcej filmów z wyrobami z Szynkowara? To kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.